W tym odcinku chciałbym podzielić się moim doświadczeniem związanym z biwakowaniem w terenie. Każdy wyjazd rozpoczynam od wyznaczenia miejsca docelowego, które mnie zaciekawiło. Szukam miejsc o unikalnych walorach przyrodniczych i historycznych, z ciekawą przeszłością i architekturą. Nie wiem, czy tu można wchodzić, ale zaryzykowałem. Mocno wieje. Jestem na takiej starej wieży. Latarni, co będzie? Latarnia tu była. Fajny widok. Ogląd na cały półwysep. Praktycznie. Tam mamy jedną latarnię jakąś, wygląda na wojskową. I w tamtą stronę mamy drugą latarnię. Tu mamy jakichś ludzi na morzu. Szaleją. Jaka wysokość tu jest. Tam widać mój plecak na dole. Nie dałem rady go już zabrać z statywu. Nagrywam z telefonu. Niesamowicie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Pomimo takiej pogody teraz wietrznej, że no zwiększa troszeczkę drżenie nóg. No ale cóż, trzeba. Następnie przeprowadzam research, rozwiedkę, a po naszemu rozeznanie. To znaczy, wyszukuję dostępnych informacji o interesującym mnie miejscu i w oparciu o mapę wytyczam trasę dojazdu i eksploracji. Wyobraźmy sobie desant na Hel, inwazję i forsowanie tego brzegu przez wojsko. Jakie to jest taki D-Day gdzieś tam w Normandii. Jakie to trudne zadanie jest, tak? Ryzykowne. Trzeba miejsce dobre wybrać. No nie każdy się nadaje, tak? Tutaj widać, ciężko by było. W planowaniu przestrzennym zazwyczaj posługuję się widokiem satelitarnym w mapach Google'a. W trudniejszym, na przykład górskim terenie, dodatkowo oglądam trasę w widoku 3D lub w aplikacji Google Earth. Korzystam też z aplikacji Maps.me, która ma większą bazę nieutwardzonych tras oznaczonych jako 4x4. Okazjonalnie wspieram się też Soviet Military Maps. Są to mapy topograficzne z naniesionymi poziomicami. Jeżeli chodzi o schronienie w trakcie biwakowania, specjalnie na wyjazdy indywidualne zbudowałem sobie łóżko i śpię po prostu w aucie. Ramę łóżka zbudowałem z wojskowych kątowników regałowych, które mi zalegały w garażu, i wyplotłem je snopowiązałką. Taka metoda z obozów harcerskich. Na to przychodzi materac wojskowy, podgumowany od spodu. Bardzo przydatnym schronieniem biwakowym jest markiza. Moja ma wymiary 2,5 na 3 metry. Pozwala ona przebywać na zewnątrz w trakcie deszczu oraz chroni przed silnym słońcem. Jej czas rozstawienia to jest około do 2 minut, myślę. Podobnie zwinięcie. Oprócz tego zawsze włożę również namiot dwuosobowy i materacet dmuchany firmy Nature Hike. Kuchenka. Korzystam z kompaktowej kuchenki Fire Maple model X2 z piezozapalnikiem, która oprócz demontowalnego 1,5 litrowego garnka ma również adapter pozwalający gotować na zwykłych garnkach i na patelni na przykład. Kuchenka mieści w sobie kartusz gazowy 230 g i można ją zabierać do plecaka na wyprawy piesze. Jako backup posiadam też malutki tytanowy palnik Fire Maple FMS 116T. W razie potrzeby mogę gotować na 2 palniki, na przykład posiłek i herbatę.
W zestawie mam kilka kartuszy 230 gram i jeden większy 450 gram. Posiłki. Pierwszy posiłek jem około godziny 9. Jest to tradycyjna kawa sypana i jakieś słodycze dające energię na rozpoczęcie dnia. Około 12-13 jem lekkie śniadanie, na przykład płatki, które sobie sam miksuję z różnych i ziaren, i orzechów. Może coś więcej o tym później. I do tego mleko lub dodatek kakao. Około godziny 17-18 jest to zazwyczaj pora jakiejś takiej obiadu-kolacji. Jest to główny posiłek, który często składa się z 4 elementów. A. Gotowy sos boloński, słodko-kwaśny, chiński, węgierski, jakie mam. To, co jest dostępne na rynku i można kupić w promocji. Marki Podliszki, Łowicz, Winiary zazwyczaj. Do tego węglowodany w formie ryżu, kaszy gryczanej lub makaronu. Następnie białko w formie konserwy mięsnej 300-gramowej. Przeważnie jest to krakus, bo mi smakuje, z zawartością mięsa na poziomie 93-94%, ale testuję również markę Morliny, która ma, puszki mają 98% mięsa. Ostatni element to przeważnie warzywa z puszki typu groszek, kukurydza, papryka. Higiena. Do kąpieli zakupiłem prysznic turystyczny firmy Nature Hike o pojemności 11 litrów. Jest to w mojej ocenie wystarczająca pojemność dla 2 osób. Ciepłą wodę pozyskuję z butelek, które trzymam w komorze silnika pod maską. Jeżeli to nie wystarcza, dodatkową wodę gotuję na kuchence. Dla większego komfortu wyposażyłem się w specjalną podkładkę z pianki pod stopy oraz Plandeko zasłonę, z której nieczęsto korzystam. Nieodzownym elementem biwakowania jest ognisko, które trzeba rozpalić nawet gdy pada deszcz. Nadaje ono osobliwy klimat poprzez rozchodzące się ciepło, zapach drewna i trzask iskier. Zgodnie z harcerską zasadą zostaw miejsce co najmniej w takim stanie, w jakim je zastałeś. Zacieram ślady biwakowania, szczególnie miejsce po ognisku. Krótkie podsumowanie zakończenia lata na Helu. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem. Można zobaczyć takie właśnie plaże, gdzie zabiwakowałem. Na plus jest to, że jest bardzo dużo obiektów, które można zwiedzić, szczególnie tych polskich obiektów, które są dostępne, otwarte. Można wejść, jeżeli ma się latarkę, sobie obejrzeć, wejść gdzieś w głąb. Te mnóstwo transzei takich, które biegną wzdłuż wybrzeża. Dużo, ale to jest powiedzmy na plus, tak? Na minus jest to, że te wszystkie obiekty polskie, prawie wszystkie obiekty polskie są opuszczone, zaniedbane. Nikt się tam nie zajmuje, tak? Weźmiemy sobie tam baterię grecką na przykład, tam nic praktycznie nie ma, bunkier zasypany, stanowisk nie ma. Bateria duńska, puste jakieś stanowisko, tylko okręgi zostały i 2 schrony, które można tam sobie wejść i zobaczyć. Natomiast z drugiej strony, tak, gdzie mamy powiedziane Muzeum Obrony Wybrzeża. I to Muzeum Obrony Wybrzeża zlokalizowane jest
Nie w polskich obiektach, nie w polskich schronach, nie w polskim jakichś umocnieniach, tylko jest umieszczone w baterii Schleswig-Holstein, które są, w dwóch jest muzeum, w trzeciej jest jakaś strzelnica oraz wieży kierowania ogniem po niemieckiej, tak? Więc czemu to się nazywa Muzeum Obrony Wybrzeża? Powinno się nazywać Muzeum jakiejś technologii niemieckiej, a nie Muzeum Obrony Wybrzeża, no ale to już jest inna inszość, że tak powiem. Cieszę się, bo wykorzystałem ładną pogodę, chociaż w nocy miałem jazdę i musiałem zwijać markizę. Natomiast można było godzinami chodzić po plaży, odpocząć, przemyśleć pewne sprawy, przetestować samochód. Tutaj wjazd na Wydmy. No cieszę się, że odbyłem tą wyprawę na Pomorską Górę Piasku, bo to mi dało doświadczenie, odpowiednio wiedziałem jak atakować takie właśnie górki, jak przygotować samochód, obniżyć odpowiednio ciśnienie w oponach. Także tu się sprawdziło, to mogłem przetestować i to procentuje każdy wyjazd. Natomiast od razu rzuca się kwestia braku wyciągarki, tak? Dlatego, że ile razy gdzieś tam jeździmy w ekipą z terenowym Kwidzynem i nie raz, nie dwa potrzebowałem pomocy, trzeba było mnie wyciągać, a jednak większość moich wypraw jest bez asekuracji, tak? Jadę solo. No i teraz tak samo tutaj było kilka miejsc takich, które rozważałem, żeby zabiwakować. No natomiast bez wyciągarki się nie odważyłem. Także jest to element samochodu, przed którym się bronię, ale może będzie nieodzowny jednak z racji moich planów wyprawowych, żeby jednak wyciągarkę zainwestować. Pozdrowienia z Helu, zapraszam tu wszystkich, warto przyjechać.